W dzisiejszym odcinku porównanie dwóch genialnych kamizelek. Model starszy 4512 i model nowszy 4902. Ale żeby zobaczyć, jakie są między nimi różnice, musicie zostać dalej. Witam Was bardzo, ale to bardzo serdecznie po dość długiej przerwie, jeżeli chodzi o długie filmy. Jesteście na kanale balticbhp.pl, moim zdaniem najlepszego sklepu workwear w całej Polsce. A w dzisiejszym odcinku chciałbym zrobić dla Was taki, może nie test, ale porównanie dwóch kamizelek marki Sneakers Workwear, które sam używam. Pierwszy model jest to model 4512. Model ten używam trzeci albo czwarty sezon, więc chyba mogę na jego temat się wypowiedzieć. Drugim modelem jest model 4902. Jest to nowszy model, który mam od zeszłego sezonu. Jest to taka kamizelka hybryda. Trochę połączenie takiej pikowanej kamizelki jak poprzedni model, ale dołożone są do nich różne ciekawe rzeczy. Więc tak, zacznijmy może od tego starszego modelu, albo zacznijmy, dlaczego wybrać kamizelkę. Ja osobiście używam tych kamizelek teraz już na zmianę, raz jedną, raz drugą. Kiedy ich używam? Kiedy na dworze zrobi się trochę chłodniej, kiedy rano potrzebuję się zagrzać, a chcę pójść na przykład w t-shircie albo w jakimś long sleeve'ie, narzucam sobie kamizelkę i jest ona genialna. Bardzo dobrze dopasowana, rozciągająca się, to są cechy ich obu. Dodatkowo one są wiatroszczelne i hydrofobowe, więc jakiś deszcz, mrzawka nie zrobi Wam żadnego problemu, ale pamiętajcie o tym, że używając kamizelek należy prać je, kiedy się zabrudzą, prać je w specjalnych płynach do prania tego typu odzieży, żeby one nie straciły swoich właściwości, bo jeżeli wrzucicie je do prania z proszkiem, z płynem do płukania, to te powłoki, które mają chronić przed przemakaniem, przed przewiewaniem, zostaną uszkodzone i wtedy bardzo ciężko będzie te produkty już naprawić, ale na Baltic znajdziecie oczywiście impregnat Sneakersa, który jest dedykowany do tego typu produktów, ale zacznijmy o kamizelkach. Model 4512, jak już mówiłem, mam trzeci albo czwarty sezon. To jest model kamizelki pikowanej. Przyznacie, że jest bardzo sportowy, jeżeli na niego popatrzycie. Założę ją, żeby ją było lepiej widać i opowiem wtedy o jej cechach. Na co zwracam uwagę, kiedy nakładam kamizelkę, to jest wysoka stójka. Wysoka stójka, co to znaczy? Kiedy zapniecie zamek, pod samą brodę można się zabezpieczyć. Oczywiście mój ulubiony kawałeczek materiału tutaj zapobiegający. Jeżeli ktoś nosi zarost brodę, ten kawałeczek materiału zapobiega przycinaniu zamkiem gdzieś zarostu. Mocny, kostkowy zamek. Jeżeli zobaczycie teraz, kiedy naciągnę tą kamizelkę, ona świetnie pracuje, a to dzięki zastosowaniu tych bocznych paneli, które są elastyczne i dodatkowo świetnie odprowadzają nadmiar ciepła z kamizelki. Ten akurat model 4512 nie ma tutaj na dole regulacji, więc nie ma ściągacza, którym możecie gdzieś tam tą kamizelkę bardziej dopasować. Tył jest wydłużony, dzięki czemu kiedy się nachylacie, zginacie, gdzieś kamizelka się nie podciąga i nie wystają Wam plecy na zewnątrz. Dwie boczne kieszonki, bardzo głębokie, zapinane na ten sam mocny kostkowy zamek. Dodatkowo, co bardzo mi się podoba osobiście, kieszonka tutaj na piersi. Ja ją używam do noszenia dokumentów, kart i tym podobnych. Wszystko, co potrzebuję mieć pod ręką, mam właśnie tutaj. Fajnym rozwiązaniem jest odblaskowy, zielony, żółty kolor wewnątrz, dzięki czemu nawet jak gdzieś jesteście, będziecie dobrze widoczni. Dodatkowo wewnątrz kamizelki są kieszenie, do których możecie sobie wrzucić telefon. On stąd nie wypadnie, bo ta kieszeń jest bardzo, bardzo głęboka po jednej i po drugiej stronie. Tego miejsca w tych kieszeniach jest naprawdę dużo. Byłem nad morzem, byłem w górach, w różnych miejscach w tych kamizelkach i one się sprawdziły doskonale we wszystkich warunkach. Kiedy oczywiście zaczęło mocno padać, no to wiadomo, ramiona mokną, no bo to nie jest kurtka, jest to kamizelka, ale moim zdaniem świetny wybór i taką kamizelkę warto by mieć w szafie, w domu, zawsze gdzieś, gdzie warunki atmosferyczne się zmieniają, a dobrze mieć gdzieś coś
żeby narzucić na siebie. Ale przejdźmy teraz do drugiego modelu. Przypominam, że to był model 4512. Drugi model to już jest model z nowszej kolekcji. To jest model z kolekcji sprzed kilku lat. Jest to model 4902. Jest to kurtka hybrydowa, znaczy kamizelka hybrydowa. Jak już pewnie widzicie z tej strony, nie ma tego odblaskowego koloru. Kiedy ją nałożę na siebie, jakby fason jest bardzo podobny. Różnice są małe, ale są. Pierwsze, na co zwracasz uwagę, jak nakładasz tą kamizelkę, to tutaj ten miękki materiał, jak mikrofibra, miękki materiał, jakby bardzo cienki polar, wszyty na całej długości, tu, który bardzo dobrze, bardzo miło jakby przylega do skóry, więc ta stójka robi się bardziej przyjemna. Mam wrażenie, że jest trochę wyższa niż w tym poprzednim modelu, ale może tylko mi się wydaje. Ciekawym rozwiązaniem jest wieszak tutaj z tyłu na zewnętrznej części. Nie ma go wewnątrz, więc zawieszacie na tej zewnętrznej części. Czego nie było w poprzedniku? Tutaj odblaskowe, wszyte napisy Inventing Workwear, więc to jest bardzo fajne rozwiązanie, bardzo dobrze je widać i nadaje kamizelce takiego mocno sportowego wyglądu. Oprócz tego oczywiście dwie boczne kieszonki jak w poprzedniku, też mocny kostkowy zamek. Czego mi brakuje, to jest właśnie ta kieszeń tutaj na piersi, o której mówiłem, w której trzymałem dokumenty, w której trzymałem karty i tym podobne. Nie ma oczywiście tej wszywki, ale są również duże kieszenie wewnątrz, w których trzymam jakieś tam dokumenty, karty. Tutaj dodatkowo naszyty jest taki materiał, gdzie możecie sobie wsadzić długopis, jakiś znacznik, suchy marker i tak dalej. Po drugiej stronie też jest tego typu kieszeń i pewnie już rzuciło Wam się w oczy to, że jest możliwość regulacji dolnego ściągacza tej kamizelki. Fajne rozwiązanie, ten starszy model tego nie miał, w nowszym modelu już to jest. Jak już mówiłem, to jest kamizelka hybrydowa, więc połączenie dwóch rodzajów materiału. Tutaj mamy powiedzmy do żeber tą pikowaną część. Na dole mamy hybrydowy materiał, który jest bardzo elastyczny. To, co pokazywałem Wam w poprzedniku, tutaj znowu jest to samo. Panele boczne, które bardzo dobrze rozciągają się i dzięki czemu, kiedy siadacie, wstajecie, wykonujecie jakąś pracę, nic Was tutaj nie blokuje. Jak widzicie, dwie te kamizelki są do siebie mocno podobne, ale ja mam dwie testowałem, dwie noszę na zmianę, jeżeli jest taka możliwość, ale bardziej jakby do gustu przypada mi ten starszy model, w którym jestem cały jakby chroniony. Nie ma tutaj tej hybrydowej wstawki. Nie wiem, jak ten materiał tutaj, który jest na dole, zachowywałby się przy kontakcie gdzieś u stolarza, na przykład, gdzie by było pocieranie jakimś drewnem czy innymi materiałami. Tutaj mamy na całej długości ten śliski materiał, który bardzo dobrze znosi wszelkie zahaczenia, uszkodzenia. Nie wiem, jakby było tu, czy ten materiał by się nie zmachacił, ale pewnie za jakiś czas będę mógł Wam dokładnie o tym powiedzieć. I teraz, gdybym miał wybierać, bo oczywiście mam te kamizelki i z dwóch korzystam, to wizualnie może z przyzwyczajenia bardziej model poprzedni, ale ten model nowy równie dobrze wygląda. Obie te opcje są dostępne również w kurtkach. Mamy kurtkę hybrydową tutaj z tego modelu i kurtkę hybrydową z modelu starszego. I teraz możecie sami ocenić, który z tych modeli przypadłby Wam bardziej do gustu, a jeżeli korzystacie z tych kamizelek, napiszcie w komentarzu, bardzo proszę, tu pod tym filmem, co myślicie, czy używaliście w jakichś ekstremalnych warunkach tych produktów i jak one Wam się sprawdziły, na przykład podczas mocnego wiatru, mocnego deszczu, czy te modele sprawdziły się i czy to jest produkt, który sami byście polecili. Ja w dzisiejszym odcinku już będę kończył. Myślę, że opowiedziałem Wam wszystko o kamizelkach, co sam wiedziałem z własnego doświadczenia i z własnego użytkowania. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.